Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan dr Mateusz Rawlik z Zakładu Ekologii. Z wykładu dowiemy się, na czym polega rekultywacja terenów pogórniczych w kierunku leśnym oraz jak kształtują się podstawowe procesy ekologiczne w takich nowo powstałych układach ekologicznych. Zagadnienie rekultywacji obszarów zdewastowanych zyskuje uwagę naukowców. Koncentrują się oni z jednej strony na aspektach praktycznych, których celem jest proponowanie skutecznych metod odtwarzania wartości gospodarczych lub przyrodniczych terenów zniszczonych przez człowieka. Drugi kierunek badań koncentruje się na aspektach poznawczych, m.in. obserwacji procesów przystosowywania się organizmów żywych do sztucznych, często niespotykanych w naturze warunków środowiskowych. Niewątpliwie najrozleglejsze zmiany środowiska przyrodniczego powoduje odkrywkowe wydobycie surowców. Metodą tą w Polsce wydobywa się 40 kopalin, przede wszystkim żwiry, piaski czy kamień budowlany. W największych kopalniach odkrywkowych, na czele z kopalnią w Bełchatowie, Turowie koło Bogatyni oraz w okolicach Konina i Turku, wydobywa się węgiel brunatny. Węgiel brunatny, choć jego kaloryczność, to znaczy ilość energii, jaką możemy uzyskać w wyniku spalenia, jest mniejsza niż węgla kamiennego, jest najtańszym paliwem, jakie możemy wykorzystać w elektrowniach konwencjonalnych. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów pod względem zasobów i rocznego wydobycia węgla brunatnego. Szacuje się, że występujące w Polsce zasoby węgla brunatnego umożliwiają produkcję energii na obecnym poziomie przez 200 do 350 lat. Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego wiąże się z koniecznością odwodnienia złoża poprzez budowę sieci studni. W kolejnym etapie pracę rozpoczynają koparki górnicze usuwające skały zalegające nad pokładem węgla, tzw. nadkład. Skały te są składowane na tzw. zwałowisku zewnętrznym za pomocą wydajnych przenośników taśmowych i usypywane za pomocą zwałowarki. System ten w fachowej nomenklaturze nosi nazwę KTZ – koparka, taśmociąg, zwałowarka. Po udostępnieniu złoża rozpoczyna się jego eksploatacja, a koparki pracujące na kilku poziomach dalej zdejmują nadkład, aby udostępnić całość złoża. W chwili wydobycia węgla, w miejscu gdzie wykonano wkop udostępniający, rozpoczyna się zwałowanie skał nadkładu formujących tzw. zwałowisko wewnętrzne. W zależności od przyjętego kierunku rekultywacji oraz potrzeb górniczych, zwałowisko zewnętrzne może być wyniesione ponad otaczający teren, wówczas mówimy o zwałowisku wewnętrznym ponadpoziomowym, lub usypane na równi z otaczającym terenem. Niemalże od chwili rozpoczęcia pracy układu KTZ rozpoczynają się prace rekultywacyjne, których pierwszym celem jest przeciwdziałanie erozji wodnej i wiecznej formowanych zwałowisk, co osiąga się poprzez odpowiednie ukształtowanie skarb, system odprowadzenia wód opadowych, umocnienia skarb za pomocą np. darni, obsiew mieszanką traw i roślin motylkowatych, a w dalszej kolejności nasadzenia drzew i krzewów, o ile został dla tego terenu przewidziany leśny kierunek rekultywacji. Charakterystyczny krajobraz pokopalniany tworzą już wspomniane zwałowiska zewnętrzne i wewnętrzne. Końcowym rezultatem działalności kopalni jest wyrobisko końcowe, będące efektem wydobycia złoża i przemieszczenia części nadkładu na zwałowisko zewnętrzne, mające formę zagłębienia terenu, a naturalnym kierunkiem rekultywacji jest utworzenie w tym miejscu zbiornika wodnego. Skala przekształceń topograficznych i krajobrazowych jest tak duża w przypadku kopalń węgla brunatnego, że możemy mówić o nowej lokalnej geografii, będącej rezultatem działalności człowieka. Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy planowaniu prac rekultywacyjnych jest struktura użytkowania gruntów sprzed rozpoczęcia działalności górniczej. Najczęściej tereny pogórnicze przeznaczane są pod przyszłe lasy. W regionach rolniczych i gdy pozwalają na to właściwości substratu glebowego zwałowisk, duża część terenów pogórniczych jest rekultywowana z myślą o użytkowaniu rolniczym. Siłą rzeczy wyrobiska końcowe są rekultywowane w kierunku wodnym, chyba że możliwe jest ich zasypanie przez nadkład z innej odkrywki lub nadkład zdeponowany na zwałowisku zewnętrznym. Częstą praktyką jest projektowanie infrastruktury turystycznej na terenach pogórniczych, np. stoków narciarskich czy ośrodków sportów wodnych. Wykorzystanym w niewielkim stopniu sposobem rekultywacji jest wykorzystanie sukcesji naturalnej, której zaletą jest ograniczenie kosztów ponoszonych na zabiegi rekultywacyjne, a badania z krajów sąsiednich wskazują na jej pozytywne znaczenie w kontekście kształtowania bogactwa gatunkowego.
Rekultywacja w kierunku leśnym polega na posadzeniu drzew i krzewów na uprzednio przygotowanym terenie. Dobór składów gatunkowych wprowadzonych z zalesień różni się w zależności od przyjętej koncepcji. Od tzw. koncepcji gatunków docelowych, której celem było wprowadzenie gatunków cennych gospodarczo, dębów, jesionów, już w pierwszym pokoleniu, do tzw. metody biodynamicznej, koncentrującej się na wykorzystaniu gatunków pionierskich, sosna, brzoza, oraz zdolnych do symbiotycznego wiązania azotu atmosferycznego, olsza czarna, olsza szara. W obu tych podejściach kierowano się zasadą rozproszenia ryzyka, która zakładała wykorzystanie możliwie dużej puli gatunków drzew, włączając w to gatunki obce, celem ograniczenia powierzchni, na których dojdzie do zamarcia posadzonych drzew. Po odpowiednim ukształtowaniu topografii zwałowiska oraz ustabilizowaniu powierzchni przez roślinność trawiastą prowadzone są prace zalesieniowe. Praktyczne zastosowanie metody rozproszonego ryzyka uwidacznia się w obsadzeniu małopowierzchniowych poletek różnymi gatunkami drzew. W oparciu o rezultaty wcześniejszych działań rekultywacyjnych przeważa podejście biodynamiczne z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew. Drzewa są dominującym elementem krajobrazu lasu, lecz ekosystem leśny tworzy szerokie spektrum organizmów – zwierząt, grzybów, roślin zielnych, mikroorganizmów. Rekultywacja leśna sprowadza się do wprowadzenia sadzonek drzew i mają one niebagatelne znaczenie w kształtowaniu ekosystemu leśnego. Jednak kolonizacja tych zalesień przez pulę gatunków leśnych i innych grup organizmów musi dokonać się drogą naturalnych procesów, na które działania rekultywacyjne nie mają bezpośredniego wpływu. Dobrym wskaźnikiem procesów zachodzących w zalesionych terenach pogórniczych jest analiza kompozycji gatunkowych roślin zielnych, jakie rozwijają się pod posadzonymi drzewami. Powszechnie stosowaną metodą w analizie kompozycji gatunkowych są metody oparte o analizę podobieństwa. Diagramy będące rezultatem takiej analizy prezentują punkty odpowiadające pojedynczym powierzchniom badawczym, a czym bliżej siebie położone są punkty, tym kompozycje te mają bardziej podobny zestaw gatunków. Analizując uporządkowanie punktów w dwuwymiarowej przestrzeni, możemy poszukiwać czynników determinujących określony wzorzec podobieństwa kompozycji gatunkowych. Warto zapamiętać, że ułożenie punktów wzdłuż pierwszej, poziomej osi prezentuje główny gradient zróżnicowania kompozycji gatunkowych, zaś rozmieszczenie punktów wzdłuż drugiej, pionowej osi prezentuje drugorzędny gradient zróżnicowania. Przyporządkowując punktom reprezentującym powierzchnie badawcze ich położenie w drzewostanach różnych gatunków drzew posadzonych na gruntach pogórniczych, możemy zauważyć, że rozrzut punktów nie jest przypadkowy. Zauważalny jest wzorzec, według którego kompozycje gatunków roślin zielnych rozwijające się pod drzewami zdolnymi do symbiotycznego wiązania azotu atmosferycznego tworzą grupę po prawej stronie diagramu, niemal odrębną od grupy gatunków po lewej stronie, reprezentujących kompozycje gatunkowe roślin zielnych rozwijające się pod drzewami niezdolnymi do korzystania z azotu atmosferycznego. Grupy te ułożone są wzdłuż poziomej osi diagramu, co sugeruje, że czynnik, jakim jest gatunek drzewa, pod którym rozwijają się kompozycje gatunkowe, jest głównym, który kształtuje tę kompozycję na zrekultywowanych gruntach pogórniczych. Możemy ponadto poszczególnym powierzchniom przypisać cechy ilościowe i analizować, jak silne wartości tych cech są skorelowane z uzyskanym rozrzutem punktów. Długość strzałki reprezentuje siłę korelacji. Możemy zauważyć, że za główny gradient odpowiada zawartość azotu w glebie, która rośnie, im bardziej punkt leży po prawej stronie diagramu. Z kolei otwartość koron, a co za tym idzie ilość światła słonecznego docierającego do dna lasu, istotna dla roślin zielnych, rośnie, im bardziej punkt leży po lewej stronie diagramu. Co zatem odpowiada za drugorzędne zróżnicowanie kompozycji gatunkowej zalesionych terenów pogórniczych? Otóż dość dobrym czynnikiem wyjaśniającym rozrzut punktów wzdłuż pionowej osi diagramu jest wystawa stoku. Powierzchnie na stoku północnym koncentrują się w dolnej części diagramu, podczas gdy powierzchnie na stoku południowym w górnej części. Możemy zatem powiedzieć, że wystawa stoków, a w zasadzie czynniki klimatyczne związane z tą wystawą, różnice w nasłonecznieniu powodujące różnice w temperaturze i wilgotności, są drugim kluczowym czynnikiem odpowiedzialnym za kształt kompozycji gatunkowych lasów na terenach pogórniczych. Co zatem z warunkami glebowymi? Przecież składowany na zwałowiskach substrat glebowy jest zróżnicowany pod względem właściwości fizycznych i chemicznych, które mają istotne znaczenie dla rozwijającej się roślinności. Otóż okazuje się, że drzewa są zdolne kształtować warunki glebowe mimo rozwijania się na zróżnicowanych podłożach. Na przykład gleba pod olszą czarną charakteryzuje się 1,5 razy wyższą zawartością węgla organicznego w porównaniu do gleby pod sosną zwyczajną i brzozą brodawkowatą.
Węgiel organiczny pełni kluczową rolę, będąc głównym składnikiem próchnicy glebowej. Ta z kolei odpowiada za właściwości sorpcyjne gleby, m.in. zapewniając roślinom dostateczny zapas minerałów oraz zwiększając pojemność wodną gleby. Z kolei gleba pod sosną zwyczajną wykazuje odczyn pH o 1 jednostkę niższy niż gleba pod brzozą brodawkowatą. Zjawisko to jednak zostało zaobserwowane jedynie na gruntach piaszczystych. Ilość dostępnego światła oraz dostępność azotu to jedne z głównych czynników koniecznych do produkcji pierwotnej przez rośliny. Spójrzmy zatem, jak kształtuje się wielkość produkcji roślin zielnych w lasach na terenach pogórniczych. Otóż produkcja pod drzewostanami zdolnymi do symbiotycznego wiązania azotu jest na podobnym poziomie jak pod drzewostanami nieposiadającymi tej zdolności. W pierwszym przypadku produkcja jest ograniczona dostępnością światła, w drugim dostępnością azotu. Kompozycje gatunkowe dopasowują się do panujących warunków siedliskowych. Tam, gdzie jest dużo azotu, duży udział w produkcji mają gatunki azotolubne. Z kolei, gdzie azotu jest mało, jednocześnie korony drzew przepuszczają więcej światła, więc dominują gatunki światłożądne. Obok produkcji drugim etapem obiegu materii w ekosystemie jest jej rozkład, czyli dekompozycja. Tutaj posadzone drzewa również odgrywają istotną rolę, choć wpływ czynników klimatycznych związanych z ekspozycją zdaje się mieć większe znaczenie niż drzewostan. Zdolność do symbiotycznego wiązania azotu, która przekłada się na jego większą dostępność w glebie, istotnie przyspiesza tempo dekompozycji, podczas gdy niedostatek wody panujący na stokach południowych wyraźnie spowalnia rozkład materii organicznej. Możemy zatem stwierdzić, że gatunki drzew i związane z nimi specyficzne cechy determinują bogactwo gatunkowe i obieg materii w rozwijających się ekosystemach leśnych na terenach przemysłowych, zainicjowanych przez zabiegi rekultywacyjne. Musimy pamiętać jednak, iż las to na terenach pogórniczych daleko od lasów naturalnych. Roślinność lasów na terenach pogórniczych bardziej przypomina tereny bezleśne niż zbiorowiska lasów. Należy oczekiwać, że wraz z czasem lasy te będą się upodabniać do okolicznych lasów powstałych naturalnie. Wróćmy zatem do diagramów prezentujących podobieństwo kompozycji gatunkowych, aby porównać lasy naturalne do lasów pogórniczych. Odrębność lasów pogórniczych od naturalnych zbiorowisk leśnych jest niemal zupełna. Możemy zidentyfikować 3 grupy czynników, które istotnie utrudniają proces kształtowania się typowych ekosystemów leśnych na gruntach pogórniczych. Tereny poddane rekultywacji cechują się istotnie odmiennymi właściwościami gleby od obszarów leśnych. Gatunki leśne przeważnie posiadają niewielkie zdolności kolonizacji nowych terenów oraz gatunki leśnych roślin nie są w stanie konkurować z roślinnością terenów bezleśnych, która dominuje w lasach pogórniczych.